Zobaczcie, jakie cudowne oliweczki. Gaj oliwny idzie. O, tam na samej górze jest lis. Siedzę właśnie w montażowni, czyli po prostu w garderobie. Pies je winogrona, rodzynki. To są najbardziej toksyczne rzeczy. Kupiłam karmę Mili, a się okazuje, że ta karma to karma dla szczeniaków. Hej kochani, zobaczcie, takie oto cudeńka wędrują na moje uszy. One są częściowo błyszczące, częściowo matowe, ale chciałam Wam dzisiaj tak naprawdę bardzo serio Was przywitać. Jak pamiętacie, ja asystuję podczas operacji w szpitalu weterynaryjnym i powiem Wam, że jest strasznie, teraz jest fala upałów, jest bardzo gorąco i naprawdę apeluję do Was, jak macie psy, te płaskoczaszkowe, brachycephalic, czyli wszystkie bulldogi angielskie, wszystkie pagi, French bulldogi, wszystkie te płaskie, i nie tylko, naprawdę nie wychodźcie z nimi na dwór. To jest, słuchajcie, mamy falę, no niestety śmiertelnych przypadków, nie do uratowania, z niewydolnościami krążeniowo-oddechowymi, przegrzane. No jest naprawdę po kilka dziennie, to jest naprawdę bardzo dużo. Więc zostawcie je w domu, nic im się nie stanie, naprawdę. Jak macie ogródek, szybkie siku i do domu, i to najlepiej w cieniu. No, także to tak z grubej rury dzisiaj rozpoczęłam, ale naprawdę to jest widok straszny, jak nasza zamrażarka po prostu się zapełnia. Można tego starać się uniknąć. Ale jak już jesteśmy przy temacie, to jeszcze Wam powiem, że też unikajcie wszystkich toksycznych rzeczy, bo też codziennie mamy przypadki właśnie, że pies zje winogrona, rodzynki. To są najbardziej toksyczne rzeczy, czyli winogrona, rodzynki, czekolady, wszystkie rzeczy takie jak słodziki, cebula. Lista jest dłuższa, ale to są takie najgorsze. Wtedy naprawdę natychmiast jedźcie do weterynarza, żeby wywołać odruch wymiotny, żeby pies to wszystko jak najszybciej odrzucił. To może uszkodzić nerki, wątrobę, jakby no kompletnie układ nerwowy, serce, no może niezłą demolkę to zrobić. Także to tyle z takich rzeczy, ale musiałam Wam to powiedzieć, bo po prostu no, serce mi się kraje, jak patrzę na te wszystkie zwierzaki, więc no dobra. Teraz słuchajcie, nieco przyjemniejsza sprawa, czyli moje śniadanko. Powiem jeszcze Wam, że po obiedzie po obiedzie, co ja mówię, po pracy, a coś się nie mogę dzisiaj wyszykować. Miała być burza wieczorem, nie mogłam dobrze spać. Och, muszę wyjąć cytryneczkę jeszcze z lodówki. Jakiś wiatr się taki zerwał, totalny, ale nie padało. Wielka szkoda, bo naprawdę przydałoby się. W związku z tym muszę dzisiaj koniecznie podlać ogród. To jest już taki totalny deadline na to. Trochę podlałam wczoraj takie, wiecie, bardzo kluczowe rośliny, bo na przykład trawy to ja w ogóle nie podlewam, a na trawie mam wszystko, i trochę mleczy, i trochę jakichś kwiatków, i stokrotek, i trawa, i to jest moim zdaniem najlepsze. Gleba jest przez to też bardziej żyzna i nie ma takiej gorączkowej pracy z wybieraniem tego wszystkiego, i świetnie to się sprawdza też na upałach, taka mini
łąka. Ale znowu, jeżeli macie psy, ja dzisiaj chcecie nie skończę tego. Jeżeli macie psy, to też nie zostawiajcie długiej trawy, bo też mamy masę przypadków, gdzie po prostu kwitnąca trawa, czy takie wierzcie, żytka zboża się po prostu wbijają, wędrują gdzieś dalej w oku, czy w uchu. To jest po prostu koszmar, także też na to zwracajcie uwagę. Pokażę Wam, co mam dzisiaj. Dzisiaj mam gaj oliwny na talerzu na śniadanie. Zobaczcie, jakie cudowne oliweczki. Gaj oliwny idzie. A propos, muszę zobaczyć, bo mi owocują oliwki tutaj w Anglii co roku, więc muszę zobaczyć, kochani, czy da się je jakoś przerobić zamarynować, czy coś z nimi więcej zrobić. Na razie, smacznego! Hejka, wróciłam z pracy, siedzę właśnie w montażowni, czyli po prostu w garderobie. Montuję tutaj nasze filmiki. Mam nadzieję, że kolejne Wam się bardzo będą podobały. Moje zwykłe, niezwykłe dni, kontynuacja. I zrobię sobie teraz właśnie małą przerwę i wyjdziemy z Milą. Jest już naprawdę bezpiecznie na dworze pod względem temperatury, jest fajne powietrze, jest po prostu czym oddychać, więc jest super. Zobaczymy, czy już jakieś listki się pojawią. Mila jak krążownik zaczyna już krążyć tutaj dookoła. Ja właśnie zauważyłam, że cały rok tutaj używam świąteczny długopis, który świetnie pisze. Easter, proszę bardzo, przez cały rok u nas. I mam nadzieję, że spadnie deszczyk, bo nie zamierzam podlewać ogrodu, więc liczę na to. Wczoraj miała być już prawie burza, już wieczorem był silny wiatr, już po prostu nawet się obudziłam, ale nic, 2 kropelki może spadły, więc trzymajcie kciuki za jakąś burzę, albo przynajmniej jakiś deszcz. Może nie burza, bo nie lubię, boję się piorunów, jak nie wiem co, ale niech troszeczkę popada. A teraz idę upolować Miliankę i pójdziemy na spacer. Powiedziałam specjalnie upolować, chcecie, bo ona jest prześmieszna. Chce iść na spacer, ale bardzo nie lubi być zapinana w tą harmnes, w tą smycz swoją, w tą, nie wiem jak to powiedzieć, uprząż, szelki, o. Więc idę ją właśnie wyłapać i pójdziemy na świeżutki, orzeźwiający spacerek. Do zobaczenia na dworze. Chodźcie, idziemy. No i się zrobił piękny wieczorek, a ja Wam pokażę, słuchajcie, po prostu taki zrobiłam błąd. Kupiłam karmę Mili, a się okazuje, że ta karma to karma dla szczeniaków. No nic, przeżyje, da radę, zje, mam nadzieję. Nie, no dobrze, no co tutaj jest, słuchajcie, no tu jest po prostu kurczak z warzywami, z ziemniakami, no naprawdę nie ma tragedii. No ale Mila szczeniaczkiem nie jest, bo Mila jest już jej na 7 rok leci, tak. Na 7? Czekajcie, 2000... Tak, no, na 7 jej już leci, ale ten czas leci Mila. Dobra, daję jej kolację. No i elegancko. Zobaczcie, nawet fajna jest konsystencja tego. Pachnie, słuchajcie, normalnie jak mielonka turystyczna. Jest dobrze. O, wygląda całkiem. I zobaczymy, czy księżniczka zechce to jeść. Mila? Będziesz jadła? Czy ty to będziesz jadła? No zobaczmy. Czy ty... No proszę bardzo. Ona lubi widać dla szczeniaczków jedzonko. No i pięknie, proszę. Wszystko dla ciebie. Możesz zjeść. No po prostu kocham, jak ona ciamka. Mały prosiaczek. Ojejku, jaki pasek już wyjadła. Zobaczcie, jak miseczka jest już do połowy pusta.
a i do połowy pełna. No więc pokazywałam Wam ten mój całoroczny Easter długopis taki wielkanocny, no więc tu jeszcze widzę, że królik się zapodział w tym moim krzaku kulowym. Wam ostatnio mówiłam, że on był niebieski, a teraz się stał różowy, ale widzę, że są przebitki tutaj tych właśnie niebiesko-fioletowawych kwiatków, ale kiedyś był zupełnie, słuchajcie, niebieski, taki jak ten, a teraz jest taki bardzo multikolorowy, ale bardzo go lubię i szczególnie go lubię i jesienią, i zimą, bo on po prostu jest super fajny i nawet te już suche są świetnie wyglądające i oddzielające też od sąsiada. Bardzo fajne te krzaki są. Nie wymagają dużo pielęgnacji. No te róże naprawdę robią wrażenie. Ściana dosłownie piękna róż. Jest co oglądać. Wspaniale pachną i się okazuje, że bardzo dużo ptaszków tutaj w środku też rośnie tej róży. No, piękna. No i spaceruję tutaj z Milianką. Jest już fajnie, jest chłodniej, jest ulga. Nawet się pojawiły chmurki, więc mam nadzieję, że jednak coś spadnie. A zapomniałam Wam powiedzieć, właśnie w pracy już taki ostatni nasz pacjent psi zjadł, słuchajcie, 4 pary skarpet, czy 4 skarpety, nie pary, 4 skarpety. Jedną udało się zwymiotować, ale no właśnie po tygodniu przyjechał, więc niestety wylądował na stole operacyjnym i mam nadzieję, bo już tak w połowie mój czas się skończył, więc wyszłam, mam nadzieję, że wyciągną, ale już jelita nie wyglądały fajnie. Tutaj właśnie idziemy, ten domek za mną bardzo, bardzo fajny, on ma takiego lisa u góry na dachu, nie wiem czy widzicie. O, tam na samej górze jest lis. Taki nie wiem, czy miał odstraszać, słuchajcie, jakiś te ptaki, czy nie, ale w każdym bądź razie ten domek się sprzedał. Z zewnątrz, bo nawet patrzyłam na tą ofertę tak z ciekawości, jak ma w środku, ale no w środku nie było właśnie, dosyć sporo do remontu było, nie było tak fajnie, tylko tak bym powiedziała, taki styl, no nie wiem, lata 70. jeszcze tak jakby się tam troszeczkę czas zatrzymał. Może i nawet, no nie wiem, dużo do zrobienia w każdym bądź razie, ale z zewnątrz jest super ten domek, bardzo fajny, bardzo ładnie wygląda. No, także dużo się dzieje, dużo różnych właśnie tutaj. Duży taki ruch, bym powiedziała, że jest na rynku. Coś nawet fajnie, że te domy się tak rotują, sprzedają, wynajmują, dlatego że zawsze potem jest jakiś ciekawy remont, te nieruchomości stają się bardziej zadbane. Właśnie my cały czas się szykujemy do zrobienia tego konserwatory, typowo tutaj angielskie jest, ale troszeczkę chcemy zrobić nieco inaczej, właśnie nie całe przeszklone, tylko z dachem u góry. No i tak nie wiem, czy to się uda w tym sezonie, mam nadzieję, że być może tak, ale pewnie nie. No i tak to idziemy, Milianko. Zobaczcie lisek tutaj nam naprzeciw, tam z daleka wyszedł i patrzy na nas taki maluszek tam. I patrzy, zobaczymy, czy Milianka się skrada, on nie wie co zrobić. No i się schował, ale zupełnie maluszkowy jest. Niebo za mną, słuchajcie, takie dramatyczne, a tutaj właśnie za mną te liski sobie mieszkają w tych tutaj zaroślach. Zresztą wszędzie tutaj są lisy. Dlatego też pilnuję Milę, odrobaczam, bo regularnie, bardzo regularnie, nawet bym powiedziała, że troszeczkę częściej, nawet co 2 miesiące ją odrobaczam, bo ona jednak jest dużo w ogródku, siedzi, tam jest dużo lisów i jednak no nie chciałabym, żeby miała jakieś robaki, więc często, może nie często, ale może się zdarzyć,
że one się przedostaną do płuc czy coś, więc już wolę, ale no na pewno tutaj jestem taka nadwrażliwa na tym punkcie. No, ale dobrze jest mieć takie rutyny. O Jezus, jakiś alarm się włączył, tak jakby u kogoś w domu, a może jakaś brama się zamknęła. Wiecie, tutaj taka cisza i spokój, nagle alarm, ojeju, sensacja. No, to trzeba docenić właśnie ten spokój i ciszę. No dobra, tupiamy, tup do domku. Cieszę się, że już jest po pracy. Teraz jakąś sobie miłą herbateczkę zrobię i pomontuję dalej nasze filmiki i bardzo lubię to robić. A my co? Widzimy się jutro. Dzięki za wszystkie subskrypcje, to jest mega miłe dla mnie. Jutro kolejny dzień, kolejny odcinek, kolejne nasze po prostu zwykłe, niezwykłe dni. Trzymajcie się, pa!